Cześć kochani, znowu was wita Janusz Dąbrowski. Dzisiaj mam dla was taką perełeczkę fajną, tak mam nadzieję. Chociaż wiecie, tutaj ta miniaturka i to, co obserwujecie na ekranie, te kraty, tych więźniów w pomarańczowych strojach i tak dalej, te budki strażnice strzelać będą i tak dalej. No tak nieciekawie to wygląda, ale porozmawiajmy o tym. Rzecz dzieje się we Francji, czyli w ostoi wolności. Allons enfants de la patrie. Było tak? Pierwsze, pierwsze słowa francuskiego hymnu, tak? Szturm na Bastylię, wolność, liberté, fraternité, égalité, równość, wolność, braterstwo i tak dalej, i tak dalej. No i zobaczymy, co z tą wolnością. Rzecz dotyczy pewnej ustawy przyjętej we Francji w lutym 2024 roku, ale żeby o tym w ogóle rozmawiać, to za chwileczkę udostępnię ekran. A, od razu, posłuchajcie, kochani, jak możecie, to od razu dajcie lajka. Jak ktoś jeszcze nie zasubskrybował kanału, to kliknijcie tam takie w kółeczko w dole ekranu, takie drzewko szczęścia, tam się pokaże akurat subskrybuj na wszelki wypadek, o co jeszcze raz was poproszę na koniec. No chodzi mi o to, żeby ta wiedza szła do ludzi. Posłuchajcie, ale wracamy do głównego tematu. Posłuchajcie, co wam tutaj pokażę. Udostępniam ekran. I teraz tak. Przede wszystkim odnieśmy się do oryginału. Oczywiście linki do tego będą podane po, pod audycją. Sprawdzamy fakty, fact check i tak dalej. Zobaczymy, jakie to są fakty. Tu jest oczywiście tekst po angielsku. Pokaż więcej i tak dalej, więc zobaczcie, ale my się przerzucimy oczywiście na tłumaczenie po polsku. I teraz o czym to będzie? Sprawdzenie faktów. Francja nie uznała krytyki szczepionek na COVID za nielegalną dzięki nowej ustawie. Nie wiem jak wy, ale ja poczułem się szczęśliwy, bo to, co robi we Francja, że nie uznała krytyki szczepionek na COVID za nielegalną, to jest coś cudownego, bo w Polsce też mogą to wprowadzić i w wielu innych krajach to wprowadzić, czyli dokonać penalizacji krytyki wszelkich działań medycznych, nie tylko tych związanych z celebrytą. Czyli krytykujesz do więzienia, kochany, do więzienia. Oczywiście jest pełne uzasadnienie, ideologia, dlaczego, bo to w dobrze pojętym interesie, bo jeżeli krytykujesz, to znaczy, że jesteś anarchistą, terrorystą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Poczytajmy sobie troszeczkę. To jest bardzo ciekawe. Później przejdziemy do jeszcze jednego artykułu. Francja nie zdelegalizowała krytykowania szczepionek na COVID, uchwalając nową ustawę, jak twierdzi kilku użytkowników mediów społecznościowych. I teraz dalej. Oczywiście autorzy tutaj tego uważają, że ci ludzie, którzy gdzieś tam na Twitterze, czyli obecnie chyba X, nie znam się na tym za bardzo, rozpowszechnili tę informację, że Francja dokonuje penalizacji, czyli będzie chciała wsadzać do więzień krytyków szczepionek i tego systemu całego, nie powiem jakiego, domyślacie się jedynie, ułóżcie tam sobie odpowiednie słowa. Więc tu akurat ten artykuł krytykuje tych ludzi, którzy są powiedzmy anty. Dobrze. I teraz popatrzcie, według ekspertów prawnych niedawna ustawa przyjęta we Francji w lutym 2024, jeszcze raz przypominam, jeszcze nie podpisana, nie czyni krytyki szczepionek nielegalną. Ale trzeba się wczytać dalej. Kilku użytkowników mediów społecznościowych stwierdziło, że w Francji krytykowanie szczepionek na COVID jest nielegalne. Twierdzenie to wyszło na jaw w świetle projektu ustawy o nadużyciach na tle religijnym przyjętej przez francuskie Zgromadzenie Narodowe 14 lutego.
ale 20 lutego, jak dobrze pamiętam, 2024 ustawa została przyjęta, oczywiście w zmienionej formie, bo się we Francji zrobił huczek. Jeden post na X, dawniej Twitterze, w którym udostępniono to twierdzenie, w chwili pisania tego tekstu miał ponad 417 000 wyświetleń. W poście twierdzono, że każdemu, kto odradza mRNA, czyli technologię stosowaną w popularnych szczepionkach na COVID firmy Pfizer i Moderna, grozi w przyszłości we Francji kara pozbawienia wolności do 3 lat lub kara grzywny do 45 000 euro. Cytat. To prawo oznacza, że osoby mogą zostać ukarane grzywną do 45 000 euro lub karą pozbawienia wolności do 3 lat za jakąkolwiek krytykę lub sprzeciw wobec zastrzyków lub leczenia mRNA, Lipid Nanotechnology, stwierdzono w innym poście na X, wyświetlonym ponad 150 000 razy. Podobne twierdzenia na temat nowej francuskiej ustawy pojawiły się także na TikToku. Kilka takich postów no, zawiera zrzut ekranu wpisu na blogu, pierwotnie w języku niemieckim i tak dalej, że cytat, Francja, krytyka mRNA będzie w przyszłości karalna i tak dalej. I teraz dalej. Choć szczegóły projektu ustawy są wciąż opracowywane, znaczy to już one zostały opracowane, bo dzisiaj mamy początek sierpnia 2024 roku, nagrywam to właśnie na początku sierpnia. Prawdopodobnie nie zablokuje ono całkowicie krytyki szczepionek. O proszę, 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 jak dobrze, prawdopodobnie nie zablokuje ono całkowicie krytyki szczepionek. Według francuskich ekspertów prawnych poprzednie wersje projektu ustawy rzeczywiście niosły ze sobą ryzyko kryminalizacji takiej krytyki. Wydaje się jednak, że obawy te zostały uwzględnione w trakcie rozpatrywania projektu ustawy przez francuski parlament. I co tutaj mówią autorzy tego blogu? Jak jest w rzeczywistości? Wyjaśniamy. To jest coś takiego, jak w Polsce są niezależni weryfikatorzy informacji, albo ci od demagogii, coś tam demagog i coś, co oni wyjaśniają, że coś jest nieprawdą i tak dalej. Francuski rząd po raz pierwszy odrzucił projekt ustawy w listopadzie 2023, próbując walczyć z nadużyciami na tle religijnym i z tym, co nazywa Guru 2.0. Ludźmi mającymi fanów w internecie, którzy proponują cudowne rozwiązanie, tak jak zastrzyki z jemioły lub sok cytrynowy na całe życie i na groźne choroby. O czym tutaj mowa? Już wiecie, o co chodzi. Proponowanie suplementów, jakichś innych historii, biorezonans, magnetostymulacja, akupunktura, akupresura, wszystko pod to podpada. Dobra. Po przyjęciu przez obie izby francuskiego parlamentu projekt ustawy trafił teraz do wspólnej komisji, w której członkowie Senatu i Zgromadzenia Narodowego będą starali się osiągnąć porozumienie w sprawie ostatecznego tekstu, zanim zostanie on podpisany. Oczywiście został podpisany, tylko w innym już nieco brzmieniu. Po wprowadzeniu część projektu ustawy, artykuł 4, wzbudziła obawy wśród opinii publicznej dotyczące ograniczenia krytyki szczepionek w przyszłości, ponieważ proponowane przepisy uczyniły karalną, cytuję, prowokację do porzucenia lub powstrzymania się od leczenia terapeutycznego lub profilaktycznego. Przedmiotowy artykuł został najpierw usunięty z projektu ustawy przez Senat, ale został przywrócony przez Zgromadzenie Narodowe, choć w przerobionej formie. I teraz dalej. Jacques Petit, profesor prawa administracyjnego i praw podstawowych na Uniwersytecie w Rennes, powiedział temu portalowi Logical Facts, że pierwotne brzmienie projektu ustawy rzeczywiście niosło ryzyko, że krytyka szczepień staje się nielegalna, ponieważ szczepienie jest leczeniem profilaktycznym. Jak to leczenie profilaktyczne? Ja, słuchajcie, nie znam takiego terminu. Używa się u nas w Polsce też. Leczenie profilaktyczne. Leczenie to jest choroby, a profilaktyka to jest zapobieganie. Czy można leczyć
zapobiegając masło maślane. Zgadza się? Stosuje metody profilaktyczne jakieś, można tu ubrać odpowiednie słowo, ale nie jest leczeniem profilaktycznym. A przestępstwo może być wymierzone w ogół społeczeństwa i bezosobową mową, na przykład na blogu lub w sieci społecznościowej. Ta bezosobowa mowa, na przykład na blogu lub w sieci społecznościowej lub tego typu audycje, jak ja nakręcam, mogą być wymierzone w ogół społeczeństwa, mogą wnosić nieporozumienia, manipulacji, a nawet kłamstwa. Jednak podczas debat, dalszy ciąg, inny to jest cytat, jednak podczas debat w zgromadzeniu tekst artykułu 4 został zmieniony w taki sposób, że moim zdaniem wygłaszanie ogólnego oświadczenia wrogiego szczepieniom nie jest już nielegalne, stwierdził. Nie jest już nielegalne, a więc poprzednio było. Kto za tym stoi? Zastanówmy się. I dlaczego? Zgodnie ze znowelizowanym projektem ustawy, którego kopia jest dostępna na oficjalnej stronie francuskiego Senatu, cytuję: nakłanianie za pomocą powtarzających się nacisków lub manewrów każdej osoby cierpiącej na jakąś patologię, na chorobę, do zaprzestania lub powstrzymania się od leczenia leczniczego lub profilaktycznego. Znowu leczenie profilaktyczne. O co chodzi? Chodzi oczywiście o zakłuwajki. To jest leczenie profilaktyczne. Jakie to leczenie? Jeżeli jeszcze nie choruję, a mnie już usiłują leczyć. Gdy takie zaniechanie lub wstrzymanie się zostanie przedstawione jako korzystne dla zdrowia danej osoby, jeżeli w świetle aktualnej wiedzy medycznej jest oczywiste, że będzie miało to szczególnie poważne konsekwencje dla zdrowia fizycznego lub psychicznego tej osoby, biorąc pod uwagę patologię, z której wynika on lub ona, wówczas jest to przestępstwem karalnym. Słuchajcie, to jest trochę takie masło maślane, bo to translator tłumaczy, więc no, nie mam czasami możliwości, żeby to od razu gdzieś tam wyczyścić, bo robimy to na bieżąco, więc posłuchajcie. Fajna rzecz. Jeżeli na przykład ktoś z was będzie mówił swoim znajomym: słuchaj stary, ale, i będzie podawał ewentualnie przykłady, jakieś wywiady z lekarzami tymi, powiedzmy, no naszymi lekarzami, lekarzami i tak dalej, którzy będą tłumaczyć, że słuchaj, to rozwiązanie jest złe, to jest B, to jest podejrzane, to może ci zaszkodzić i tak się będzie powtarzało, albo będzie to na blogu, w internecie i tak dalej, to znaczy, że właśnie już się wygadałem, te nasze działania krytykujące można ocenić jako powtarzające się naciski lub manewry w stosunku do osób cierpiących lub które mogą być potencjalnie cierpiące, bo którym trzeba, oni jeszcze nie są cierpiący, nie są jeszcze chorzy, ale mogą zachorować, więc w związku z tym trzeba ich leczyć profilaktycznie tymi zakłuwajkami, oczywiście, więc takie działania mogą być po prostu, tak było, penalizowane. Czyli to będzie działanie kryminalne z naszej strony i ze strony tych lekarzy. A co się działo w Polsce? Ilu lekarzy utraciło prawo wykonywania zawodu, bo przez swoich kolegów, tak jak profesor Frydrychowski, przed sąd, albo wielu innych lekarzy, doktorów nauk medycznych zostało skierowanych przed sądy lekarskie, gdzie siedział jakiś, powiedzmy, nazwijmy pediatra bez tytułu doktor nauk medycznych, albo jakiś inny, albo na przykład stomatolog, i oni po prostu wydawali zakaz wykonywania zawodu na pół roku, na rok i tak dalej, i tak dalej. To co z tym? Profesor Frydrychowski, wspaniała postać, spalił swoje uprawnienia do wykonywania zawodu oficjalnie, publicznie, w niezgodzie na to, co się dzieje. Dobrze. Dalej, cytat. Dlatego już nie ogólne przemówienia kierowane do opinii publicznej podlegają karze karnej, ale naciski lub manewry wymierzone w konkretną osobę, stwierdził Petit. Zobaczcie, jak to już jest ustalone. Naciski
lub manewry, czyli już jak chcesz publicznie gadać sobie, krytykować, to sobie krytykuj, nie ma sprawy. Ale jeżeli będziesz to mówił konkretnej osobie, to już będzie to kryminalny akt. Pan Petit, Jacques Petit zauważył również, że projekt ustawy w wersji przyjętej przez Zgromadzenie Narodowe każe również podżeganie do praktyk przedstawianych jako mające cel terapeutyczny lub profilaktyczny. Jeżeli z wiedzy medycznej jasno wynika, że praktyki te narażają osobę na bezpośrednie ryzyko śmierci lub obrażenia. Kto to oceni, że to, do czego na przykład ja namawiam, wspomagaj swój organizm, odkwaszaj się i na bazie nauki, dowodów naukowych, może to zostać zakwalifikowane w każdym sądzie jako praktyka, jako namawianie do stosowania praktyk, które narażą osobę na bezpośrednie ryzyko śmierci lub obrażenia. Profesora Tullio Simonciniego, nieżyjącego już wspaniałego włoskiego lekarza, który leczył nowotwory naszczykami z kwaśnego węglanu sodu, czyli zwykłej sody kuchennej, skazano na więzienie. Zdaje się, że siedział. Sąd uznał, że odebrano chyba mu prawo wykonywania zawodu, posługiwanie się tytułem onkologa i tak dalej, i tak dalej. Bo to, co on robił, to było niezgodne z wiedzą medyczną. Wiele rzeczy jest dzisiaj niezgodnych z wiedzą medyczną. Pewni ludzie w Polsce, a ich jest cała masa w świecie medycznym, mówią, że zakwaszenie nie istnieje. To jest niezgodne z wiedzą medyczną. A tymczasem ja wam pokazuję artykuły, analizujemy je wspólnie i pokazuję, że w świecie na przykład zachodnim jest to obecne. Tylko w Polsce to nie. I przed jakim polskim sądem na przykład Dąbrowski mógłby się wybronić? Mam nadzieję, żebym się wybronił. Do czego to wszystko zmierza? Hypoadrenia, czyli wyczerpanie nadnerczy, niesklasyfikowane jako choroba. Nie istnieje w ICD-11, czyli w międzynarodowej klasyfikacji chorób. Lekarze wyśmiewają, co za bzdura, hypoadrenia, nie ma czegoś takiego, bo przecież nie jest to jako choroba sklasyfikowana. Ale żeby sklasyfikować coś jako chorobę, to musi się zebrać zespół specjalistów, którzy to ocenią i zaklasyfikują. A specjaliści mówią bzdura, nie będziemy się zajmować głupotami. Oni nawet nie chcą tego badać. Zakwaszeniem, zwłaszcza w Polsce, też praktycznie się mało kto zajmuje, a jednak coraz więcej lekarzy o tym mówi. I oni są w mniejszości, czasami się boją o tym mówić. Wiem, bo znam takie przypadki. Boją się o tym mówić głośno. Chyba że ktoś ma naprawdę konkretną pozycję już wyrobioną, to wtedy idzie pod prąd i sprawa załatwiona. Dobrze. Jacques Petit podał dwa powody, dla których wypowiedzi antyszczepionkowe nie wchodzą w zakres tego przestępstwa. Cytat. Po pierwsze dlatego, że nie zaleca przyjęcia danej praktyki, ale jej wstrzymanie się. Tutaj od głosu, to tłumaczenie takie niemądre. Po drugie, brak szczepienia nie wiąże się z bezpośrednim ryzykiem śmierci lub obrażeń, które mogą skutkować trwałym okaleczeniem lub niepełnosprawnością. No ale zaraz, a co u nas to było w tych ostatnich latach? Ojejku, śmierć będzie, jak tego nie zrobisz i tak dalej. Jak nie zeszmacisz się, wiecie o co chodzi, to też będziesz zarażał można i tak dalej innych. Nie było dnia, żebym przechodził w szmacie, od razu powiem. Laurent Roussevoile, wykładowca prawa karnego na Uniwersytecie w Rennes, również podkreślił część tekstu mówiącą o powtarzających się naciskach lub manewrach wobec osoby cierpiącej na patologię, czy na jakąś chorobę. I uwaga, cytat pana Laurent Roussevoile. Te słowa pokazują, że tekst ten jest bardzo daleki od wymierzonej w jakąkolwiek krytykę szczepień. Atakuje jedynie zachowania, które bardzo różnią się od retoryki antyszczepionkowej, w szczególności słowa naciski, manewry, a ponadto powtarzanie się, nawet jeśli to jest wprowadzanie w błąd, stwierdził. Jeszcze w listopadzie biuro Sabriny Agresti-Rubasz, minister delegowany do Ministerstwa Obywatelstwa, Rozwoju Miast, organu odpowiedzialnego za przygotowanie ustawy, zapewniało we francuskiej telewizji TF1 Info, że żaden element, cytuję, żaden element tych przepisów z projektu ustawy
Rozumiem, że nie zabrania jakiejkolwiek krytyki szczepionek, ani nie podważa wolności słowa w odniesieniu do tej ostatniej. Zamiast tego biuro ministra delegata podało przykład, że karalnym przestępstwem byłoby zmuszenie osoby, o której wiadomo, że jest chora na przykład na nowotwór, do zaprzestania chemioterapii. Jeszcze raz, posłuchajcie, we Francji. Zamiast tego biuro ministra delegata podało przykład, że karalnym przestępstwem byłoby zmuszenie osoby, o której wiadomo, że jest chora na nowotwór, do zaprzestania chemioterapii. Jakie to pole tutaj otwiera się? Jakie oskarżenia? I teraz dalej werdykt. Chociaż projekt ustawy początkowo stwarzał ryzyko, że krytyka szczepień stanie się nielegalna, został zmieniony w taki sposób, że zdaniem ekspertów prawnych już tak nie jest. Jakie to wielkie szczęście, jaka to wielka łaska. Projekt ustawy jest nadal przedmiotem dyskusji, nie został jeszcze podpisany. Znaczy on został już podpisany, ale to ten tekst, który ja tutaj odczytuję, on chyba był zamieszczony, nie zwróciłem uwagi, ale gdzieś tak na początku roku 2024. Dlatego też oznaczyliśmy to twierdzenie jako wprowadzające w błąd. Pandemia COVID-19 spowodowała powstanie wielu potencjalnie niebezpiecznych dezinformacji. Ach, polski demagog, ach, polscy weryfikatorzy, niezależni weryfikatorzy informacji. Aby uzyskać rzetelne porady na temat COVID-19, w tym dotyczące objawów, zapobiegania i dostępnego leczenia, należy zwrócić się do Światowej Organizacji Zdrowia, pewnie do pana Fauci, na pewno wiarygodnego, cudownego, do pana Grzesiowskiego, do pana Guta, do wielu innych cudownych, wspaniałych lekarzy, którzy mają jedyną, niepodważalną wiedzę, do pana profesora Simona i tak dalej w Polsce i do wielu innych. Lub krajowego organu odpowiedzialnego za opiekę zdrowotną. To tyle z tego artykułu, natomiast kochani, jeszcze coś wam tutaj chcę przeczytać, a przynajmniej fragmenty jakieś. Też ten link zamieszczę, więc zobaczcie, to też był taki artykuł broniący ustawy i wyjaśniający, że wszelka krytyka tej ustawy no nie miała na celu penalizacji, czyli kryminalizacji, tylko miała zupełnie co innego, naszą ochronę, naszej wolności, metod leczenia wyłącznie uznanych przez medycynę, oficjalnie przyjętych, zgodnych z obecną wiedzą medyczną. I teraz, kochani, 2017 rok, jestem na sympozjum w Cedzynie, 9. świętokrzyskie spotkania reumatologiczne. Miałem prowadzić 3 krótkie wykłady jako magister inżynier, jedyny wśród 20 paru prelegentów, lekarzy, doktor nauk medycznych, profesor i tak dalej, i tak dalej. Między innymi na temat pola magnetyczne przyszłością medycyny. Główny organizator, ordynator bardzo dużego szpitala prosił mnie o to, byliśmy zaprzyjaźnieni. Janusz, musisz to koniecznie zrobić. Przeczytał moje książki. Był zafascynowany akurat tym spojrzeniem, a więc zastosowanie terapii magnetycznych w leczeniu i tak dalej. Musisz to zrobić. Ja mówię, Józek, twoi kumple tego nie kupią. Będą próbowali mnie zjeść, a ja jestem niestrawny. Nie, zrób to, wszystko będzie dobrze. No i dobrze, zrobiłem 20-minutowy taki speech, taką prelekcję, slajdy. Jak wiecie, jeżeli robię slajdy, widzieliście, no to raczej są ok, w porządku. Odnosiłem się do źródeł, odnosiłem się do profesora Włodzimierza Sedlaka, wspaniałej postaci, który mówił o ochronie ekosystemu, o tym, jak wykorzystać terapię polami magnetycznymi i tak dalej, i tak dalej. W medycynie chociażby. No i na koniec tego wszystkiego wstaje pewien pan profesor, później się dowiedziałem, specjalista od mikrobioty jelitowej i mówi, panie inżynierze, z taką pogardą w ogóle w głosie, panie inżynierze, nazwał mnie od razu inżynierze, nie proszę pana, czy coś w tym rodzaju, bo to oczywiście chodziło o to, żeby ja odczuł, panie inżynierze, jest pan wśród lekarzy.
Co pan takie... I on powiedział, pierwsze słowa, niech pan nam wody z mózgu nie robi. Nie ma żadnych dowodów medycznych na jakiekolwiek terapeutyczne oddziaływania pól magnetycznych. To bzdura. Moi znajomi, pan się powołuje na pana Sedlaka, moi znajomi biofizycy powiedzieli, że to, co pisał Sedlak, to jest w ogóle jakieś nie wiadomo co, nie można tego kompletnie zrozumieć. I tak pociągnął. Ja oczywiście nie zostawiłem tego, tylko od razu powiedziałem, szanowny panie, nie wiem kim pan jest, później się dowiedziałem, że to profesor od mikrobioty jelitowej. Powiedziałem, wody z mózgu nikomu nie muszę robić, bo on powiedział, że niech pan nie robi nam wody z mózgu, bo przede wszystkim ciało ludzkie składa się w 75% mniej więcej wody. Mózg to jest nasz ponad 80%, u niemowlęcia to jest 98% wody. Więc nie muszę wody z mózgu zrobić. Jeżeli pana biofizyce mówili te brednie o profesorze Sedlaku, to nie wiem o co chodzi, ale 2 tygodnie wcześniej, bo tak było, byłem w Opolu, w Wojewódzkim Ośrodku Rehabilitacji czegoś, bo tam akurat miałem taką prelekcję dla lekarzy i dla pielęgniarek na temat pól magnetycznych, terapii polami magnetycznymi i jak wszedłem, to były pokoje i nad pokojami były wywieszki, pole magnetyczne, pole i tam widziałem czasami otwarte były drzwi i tam byli połamańcy, którzy mieli nogi włożone do tak zwanych solenoidów, czyli stosowane były terapie magnetyczne. Dlaczego ja o tym mówię? Bo według tego pana i według wielu innych, to co robili w Wojewódzkim Ośrodku Rehabilitacji, oficjalnym, jakby no, rodzaj szpitala opłacanego przez państwa, były stosowane terapeutyczne pola magnetyczne, ale on o tym nie wiedział. I w związku z tym uznał, że to jest kompletnie nie istnieje. To nie istnieje, nie ma żadnych dowodów i tak dalej. Przytoczyłem. Profesor Aleksander Sieroń, który jest współtwórcą systemu WIOFOR, urządzenia do magnetostymulacji, wraz z dwojgiem jeszcze innych profesorów. Najwyższej klasy, polskie urządzenie. Specjalista światowej klasy od magnetostymulacji. Według tego pana profesora od mikrobioty to jest jakiś kretyn, idiota. Profesor Aleksander Sieroń też nie istnieje. Możecie sobie wygooglować. Aleksander Sieroń. W czym się specjalizuje? Z Akademii Śląskiej Medycznej. Człowiek uznanej postaci. A więc co chcę przez to powiedzieć? Że ktoś mówi, nie ma na to żadnego dowodu, nie ma na to żadnej wiedzy medycznej, nie ma tego sprawdzonego, nie robią badań i tak dalej. A skąd pan o tym wie? No bo ja o tym nie słyszałem. I to jest jedyna po prostu okoliczność. I teraz posłuchajcie. A więc Francja przyjęła ustawę mającą na celu zagrażającą zdrowiu manipulację psychologiczną i wywieranie wpływu, ale nie kryminalizowała krytyki szczepionek mRNA. Zobaczcie, jaki fajny tytuł. Ustawa mająca na celu zagrażającą zdrowiu manipulację psychologiczną wywierania wpływu. A wiecie, co ja teraz robię? Można to, co mówię, określić jako manipulację i wywieranie wpływu. I teraz tak, więc tutaj jest od razu wyjaśnienie, że w ogóle w lutym 2024 roku Francja przyjęła ustawę zabraniającą stosowania nacisków, manipulacji i stronniczych informacji w celu nawoływania do rezygnacji ze sprawdzonych metod leczenia i środków ochronnych. Oczywiście sprawdzoną metodą leczenia jest leczenie profilaktyczne, o czym ja już mówiłem, czyli wiecie o co chodzi, i środki ochronne. To też środki ochronne. Celem tej ustawy jest zwalczanie manipulacji nacisków psychologicznych, które mogą zagrażać zdrowiu ludzkiemu. Mogą. Kto uzna, że to jest manipulacja, naciski psychologiczne? To, co na przykład robię ja i wielu innych youtuberów, którzy mówią o zdrowiu. Bracia Rodzeń, inni, ale oni są lekarzami, więc ich nie za bardzo kto ruszy i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak,
Pierwsza wersja zakładała, że Francja wyśle obywateli do więzienia, jeśli kwestionują szczepionkę mRNA. Teraz we Francji sprzeciwia się szczepionce mRNA. Takie było ogólne przesłanie. Ludzi to wkurzyło. No więc szybko zaczęto pracować, zaczęto zmieniać sformułowania. I tak dalej, i tak dalej. I teraz słuchajcie. Było takie pełne twierdzenie w różnych mediach. Francja wyśle obywateli do więzienia, jeśli kwestionują szczepionki mRNA. Obecnie we Francji sprzeciwianie się szczepionce mRNA, wygłaszanie jakichkolwiek oświadczeń przeciwko szczepionkom, nawet jeśli są prawdziwe, będzie teraz traktowane jako przestępstwo. Oczywiście właściciele tego bloga bronią oczywiście tych i tak dalej i recenzują to. Więc słuchajcie, nie będę tego czytał w całości, a więc uwaga. Francuska międzyresortowa grupa zadaniowa do spraw nadzoru i zwalczania dryfów sekciarskich zdefiniowała dryf sekciarski w następujący sposób. A, przepraszam, ale tu zwiększę chyba czcionkę, żebyście widzieli wyraźniej. Co to jest dryf sekciarski? Słuchajcie, to wszędzie, w każdym kraju Europy mogą też takie rzeczy się pojawić. Już u nas doktor nauk medycznych Paweł Grzesiowski, szef głównego główny inspektor sanitarny kraju, chce solić bardzo dotkliwe mandaty tym rodzicom, którzy nie szczepią własnych dzieci. Profilaktycznie oczywiście chce to robić. Więc co to jest dryf sekciarski? Jest to nadużycie wolności myśli, opinii lub wyznania. A wyznanie tutaj dodatkowo dają i tak dalej, żeby to było takie ogólne, rozmyte, które narusza porządek publiczny, naruszenie porządku, przepisy ustawowe lub wykonawcze. O ile znam Polskę, to w Polsce w ostatnich latach i zawsze tak było. Ustaw można namnożyć mnogo. Można na przykład złodzieja nazwać prawym człowiekiem, można kryminalistów powyciągać z więzień, połaskawiać i tak dalej, i tak dalej. Tych, którzy wykorzystywali pieniądze publiczne na własne jakieś widzimisię na przykład. Jaki problem ustawa? Można zrobić wiele różnych rzeczy. Więc jest to nadużycie, które narusza porządek publiczny, przepisy ustawowe lub wykonawcze, prawa podstawowe, bezpieczeństwo lub integralność jednostek. Ach, jak się tam opiekują jednostkami, tak jak w Polsce, jak jednostka nadrzędnym celem charakteryzuje się stosowaniem przez zorganizowaną grupę, a wy wiecie, że jak jesteście moimi subskrybentami, to możecie być określani jako zorganizowana grupa w takim szczególnym przypadku lub izolowaną jednostkę, niezależnie od jej charakteru działalności, stosowaniem nacisków lub technik manipulacyjnych oczywiście, mających na celu wytworzenie, utrzymanie lub wykorzystanie u osoby, na przykład chorej, stanu psychicznego lub fizycznego podporządkowania, pozbawiając ją części ich wolnej woli, ze szkodliwymi konsekwencjami dla tej osoby, jej otoczenia lub społeczeństwa. I ja tak sobie przypominam, że to jest oczywiście we Francji. Jak to mogłoby być w Polsce? Bo kilka lat temu pewne grupy głosiły wszędzie, we wszystkich mediach, w telewizji, w gazetach, w internecie: biegnijcie, biegnijcie, tam są odpowiednie punkty, tam rozdają dobrodziejstwa. Tylko wystarczy pójść, zrobić to, co potrzeba i sprawa załatwiona, wszystko już jest okej. To nie była manipulacja, to było dbanie o społeczeństwo, o pojedyncze jednostki. Nawet kobiety w ciąży, idźcie, zróbcie to, zabezpieczacie w ten sposób swoje dzieciątka. A wcześniej nie wiem, o co chodzi, ale wiem, że żeby zastosować to najpierw trzeba, żeby wywiad z nami zrobił lekarz.
czy nie mamy jakiegoś uczulenia, na jakiś składnik ewentualnie tego. Czy jesteśmy w stanie? Nie mogły się temu poddawać osoby chore na nowotwór, osoby w ogóle, które chorują na jakąkolwiek chorobę, kobiety w ciąży i tak dalej, i tak dalej. Bo te osoby, które chorują, mają zasady osłabiony układ odpornościowy. I teraz, jeżeli my dajemy to, no to jak to można podać do osłabionego organizmu? Kiedy to ma nas ochronić, czy organizm ma podjąć walkę, że tak powiem, z tym, co zostało tam podane i już się uodpornić, kiedy układ odpornościowy leży i tak dalej. I teraz uwaga. Zatem dryf sekciarski niekoniecznie odnosi się do kultury religijnego. Odnosi się raczej do aktu podważania wolnej woli ludzi, na przykład przez stosowanie manipulacji i kontroli psychologicznej w sposób szkodliwy dla jednostek lub społeczeństwa. A te wycia tych karetek, które słyszeliście kilka lat temu, a ci ludzie wychodzących z tych karetek w tych jak kosmici. To nie była manipulacja, to nie była kontrola psychologiczna, to nie było oddziaływanie na psychikę ludzi, na straszenie, bo to wyglądało przerażająco. Akurat na mnie to żadnego wrażenia nie robiło, co prawda. Znaczy, wrażenie robiło. Miałem takiego że głowa mała. Jedną z ilustracji tej koncepcji jest przypadek youtubera samozwańczego naturopaty Thierry'ego Casasnovasa, wobec którego od marca 2023 roku toczy się śledztwo w sprawie nielegalnej praktyki lekarskiej, oszustwa i podporządkowania psychicznego. Aha, przypuszczam, że to był jakiś naturopata, czyli tak jak ja, magister, inżynier, mechanik maszyn, rolniczy, konstruktor, który mówi: wspomagajcie swoje organizmy, odżywiajcie się dobrze, biegajcie, uprawiajcie sport, śmiejcie się, wspomagajcie swoje organizmy suplementami bardzo wysokiej jakości. Więc czy przypadkiem Dąbrowski nie prowadzi nielegalnej praktyki lekarskiej? Zastrzegam się, że nie prowadzę, bo nie mam uprawnień, nie jestem lekarzem, nie leczę, ale udzielam informacji, które mogą wprowadzić w błąd. I kto to oceni, że moje informacje, które podaję, mogą wprowadzić w błąd? Zajmuję się również oszustwem, bo jeżeli mówię, że to może ci pomóc, to już może okazać się oszustwem. I w dodatku wywieram na was wpływ, czyli podporządkowuję psychicznie, bo wielu z was na przykład mogą mnie polubić i patrzą we mnie w obrazek, w święty obrazek, co Dąbrowski powie, to wy wszystko wykonacie. No nie? Oczywiście przejaskrawiam, dzisiaj wychodzi ze mnie taka przekora, rzecz jasna, bo ja jestem takim przekorzystą na przykład i przecherą, lubię się śmiać, lubię kpić, ale tu chodzi o nasze zdrowie i życie i o nasze prawa, o nasze wolności. W swoich filmach, uwaga, to już kręcił filmy, Casasnova opowiada się przeciwko szczepieniom i twierdzi, że jedzenie surowych warzyw może wyleczyć raka i cukrzycę. Ha, ha, ha. A słuchajcie, ostatnio ja przecież realizuję audycję, gdzie na podstawie naukowych artykułów National Library of Medicine, PubMed, że tak zabrzmiało po angielsku, amerykańsko, tam naukowcy mówią: kwasica niszczy organizm, wprowadza jak najwięcej warzyw i owoców. Zaraz, ale medycyna o tym nic nie wie. To jest niezgodne z medycyną polską, francuską i tak dalej. Dalej. Przed dochodzeniem rodzina Miviludes wyraziła zapokojenie przypadkami przerywania leczenia przez zwolenników Casasnovasa. Ale zaraz, czyli jedyną, na przypadku raka, jedyną metodą, oczywiście zaakceptowaną przez medycynę, jest chemioterapia, radioterapia i tak dalej. Oczywiście one kompletnie nie niszczą, one działają wybitnie leczniczo, uzdrawiająco, bo są zaakceptowane jedynie.
Zastanawiam się, co będzie się działo po opublikowaniu przeze mnie tej audycji. Częścią bodźca do powstania tej ustawy była obserwacja Mivilid, nieważne co to jest, że dryf na tle religijnym nasilił się na przestrzeni lat, sekciarskim, na przestrzeni lat, przy czym od 2020 do 2021 roku nastąpił wzrost o 36%, czyli zwolenników tego przybyło aż o 36%, tak przypadkowo. To znaczy, że tym ludziom wyprano mózgi. 1/3 przypadków zgłoszonych do zespołu dotyczyła zachowań bezpośrednio zagrażających zdrowiu ludzi. Na przykład zaobserwowano, że niektóre osoby lub grupy doradzały pacjentom chorym na raka, aby przerwali leczenie i rozpoczęli alternatywne podejście pseudoterapeutyczne, którego skuteczność nie została udowodniona. A nawet gdyby to były jakieś terapie, które warto byłoby poddać badaniom klinicznym, to kto zrobi te badania? Przecież one już od razu z góry zostały określone jako pseudoterapeutyczne, jako to wymysły, głupoty i więcej nic. I lekarze powiedzą, naukowcy, my się głupotami nie będziemy zajmować. Kto za to zapłaci oprócz tego? Aby rozwiązać te problemy, 14 lutego 2024 uchwalono rozdział 3 ustawy nr 241, którego celem było ochrona zdrowia ludzi poprzez ukierunkowanie działań i przemówień zachęcających pacjentów do unikania leczenia lub przerywania go. Projekt ustawy wyraźnie mówił o leczniczych lub profilaktycznych zabiegach medycznych. Środki profilaktyczne, tak jak szczepionki, mają na celu zapobieganie chorobie lub zmniejszanie jej ryzyka. W rezultacie część osób zinterpretowała projekt ustawy jako zakaz krytyki szczepionek mRNA. Część osób zinterpretowała. Ach, jak dobrze. Na przykład w jednym z filmów na Instagramie stwierdzono, że Francja wyśle obywateli do więzienia, jeśli kwestionują szczepionki mRNA. Inny stwierdził, że Francja uchwala ustawę, która może skutkować karą więzienia dla każdego, kto sprzeciwia się szczepionkom mRNA. I tak, w pierwszej wersji dokładnie tak było. Dalej, że ustawa szczególnie podkreśla szczepionki mRNA oraz, że składanie jakichkolwiek oświadczeń przeciwko szczepionkom, nawet jeśli one są prawdziwe, spowoduje że to będzie czynem przestępczym. Prowadzi to jednak do błędnej interpretacji treści ustawy, mówią autorzy tego bloga. Po pierwsze, ustawa ta nie zawiera żadnej wyraźnej wzmianki o szczepionkach mRNA, wbrew temu, co twierdzą niektóre wersje tego twierdzenia. A o czym ta ustawa ewentualnie mówi? A dlaczego w ogóle o tym mówię? Bo taka podobna ustawa może być prowadzona w Polsce nie powiem przez kogo. I jeżeli mówimy o środkach profilaktycznych, to później w sądzie może to by, no tak, ale tutaj mówiono, żeby środków profilaktycznych nie stosować. To jest takim środkiem, więc mówiliście przeciwko. I teraz dalej. Ponadto projekt ustawy precyzyjnie określa, jakie zachowania będą w świetle nowego prawa uznawane za nielegalne. Rozdział 3 artykuł 4 ustęp drugi stanowi. Uwaga, jeszcze raz powtarzam, to wszędzie może być wprowadzone w każdym kraju, na całym świecie. Ludzie wezmą jako wzorzec ustawodawcy i zrobią to. Uwaga, cytuję. Namawianie jakiejkolwiek osoby cierpiącej na jakąkolwiek patologię poprzez wielokrotne naciski lub manipulacje do zaprzestania lub powstrzymania się od leczenia, no od leczenia leczniczego, to translator tak głupio tłumaczył, lub profilaktycznego, a to jest działanie profilaktyczne określone jako profilaktyczne czy nie? Podlega karze 1 roku pozbawienia wolności, grzywny w wysokości 30 000 euro, jeżeli to zaniechanie lub wstrzymanie się od niego zostanie przedstawione jako korzystne dla zdrowia danej osoby,
podczas gdy według stanu wiedzy medycznej istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie to prowadzić do szczególnie poważnych konsekwencji dla ich zdrowia fizycznego lub psychicznego, biorąc pod uwagę patologię, czyli chorobę, na którą cierpi. Słuchajcie, wczytajcie się uważnie w to. Ocencie to sami. To jest wielkie jedno draństwo. Na tłoku tych słów wszystko można odpowiednio zinterpretować, tylko żeby człowieka ukarać, wsadzić do więzienia albo narazić go na straty finansowe. I teraz uwaga, według autorów tego bloga oznacza to, że krytykowanie bezpieczeństwa lub skuteczności szczepionek mRNA nie byłoby samo w sobie nielegalne, wbrew twierdzeniu. Przeciwnie, nielegalne byłoby wielokrotne wywieranie nacisku na ludzi lub stosowanie innych taktyk manipulacji, aby nakłonić ludzi do nieszczepienia się. A co do tej pory robione przez kilka lat, żeby nakłonić ludzi do. Pozostawiam to już waszym myślom, domysłom i tak dalej. Oznacza to również, że jeśli krytyka ma swoje źródło w faktach medycznych, nie będzie objęta zakresem stosowania tej ustawy. Na przykład komentowanie ryzyka zapalenia mięśnia sercowego związanego ze szczepionkami mRNA nie jest nielegalne pod warunkiem, że zostaną dokładnie przedstawione fakty medyczne. Kochani, to wy wiecie, ilu ludzi odeszło w ostatnich latach nagle. 30-latków, 40-parolatków, również tych lekarzy młodych, nie będę wymieniał nazwisk, którzy namawiali wszystkich do. Ilu odeszło? Wiecie, o co chodzi. Ilu sportowców, ilu żołnierzy, polskich żołnierzy, którym kazano zrobić to. Wiecie, jak wielu ludzi mnie pytało o to na szkoleniach. Janusz, co mam robić? No pracuję w szkole, muszę to zrobić. Ja mówię, jak to cię zmusza? No ale dyrekcja mówi o tym, no to daj, po prostu powiedz dyrektorowi, proszę mi to dać na piśmie, uzasadnić prawnie i tak dalej. Ale on tego nie zrobi. No to jak nie zrobi, to niech się, przepraszam, niech spada na drzewo liście pompować, ale on mnie może zwolnić. No to pójdziesz do sądu pracy. I sąd pracy, jestem pewien, że wygrasz i jeszcze odszkodowanie od niego uzyskasz. I podaj go do sądu za straty moralne, za stresy, za inne rzeczy. Ja bym tak zrobił, bez litości. Bez litości. Ale ludzie byli ciężko przestraszeni, bo byli zmanipulowani. Ale jak to dyrektora własnego mogę pozwać? I podam przykład. Byłem dyrektorem bardzo dużej szkoły, 1200 uczniów, setka ludzi załogi. Jedna z moich nauczycielek szła do pracy, coś tam się stało, upadła, potłukła się bardzo silnie. Moje kuratorium, na czele którego stał wówczas niejaki Jarosław Zieliński, ten od cięcia konfetti przez policjantów, kazano mi uznać, że to nie jest wypadek w drodze do pracy, a to był wypadek w drodze do pracy. I zastanawiam się, jak to z tym wybrnąć, bo nauczycielce należało się odszkodowanie absolutnie, zgodnie z przepisami, a tutaj jest nacisk, tak? No więc ja powiedziałam, mówię, pani Halinko, proszę mi podać do sądu pracy. Ale jak rozpłakałeś, jak ja mogę podać do sądu pracy? Musiałem tłumaczyć kobiecie, proszę podać do sądu pracy mnie, sąd wyda wyrok, ja będę miał papier, sprawa załatwiona. I ona to zrobiła, ale to był dla niej potworny stres. Sędzia mnie pyta, mężczyzna, no o co chodzi? Ja mówię, wysoki sądzie, jest taka sprawa, przedstawiłem krótko, węzłowato, jak jest. Zgodnie z tym, co wiem, to się należy, no ale ja mam swoją władzę i sąd doskonale rozumie, o co chodzi. Tak, rozumiemy. Szybki był wyrok, sprawa załatwiona była i wszystko. Nie poddawajmy się. Opór, sprzeciw, koniec, kropka. Ustęp 5 tego samego artykułu stanowi: jeżeli prowokacji towarzyszy jasna i pełna informacja dotycząca konsekwencji zdrowotnych, a warunki, w jakich doszło do prowokacji, nie naruszają wolnej, świadomej woli osoby, przestępstwo określone w tym artykule nie mogą zostać popełnione. Ach, jak pięknie! Tylko pytanie, kto uzna,
Wszelkie opracowania, w których jest mowa o konsekwencjach zdrowotnych tego, za wiarygodne. Przecież wielu tuzów medycyny mówi absolutnie, nie było na ten temat badań, to jest niewiarygodne i koniec, kropka. Nawet jeżeli lekarze będą o tym mówić, że to rodzi skutki, to ci lekarze będą sekowani, będą wyrzucani z zawodu. Innymi słowy, publikowanie negatywnych opinii na temat szczepionek mRNA, o ile odbywa się uczciwie, poprzez informowanie ludzi o ryzyku niezaszczepienia się, niepodważania ich wolności, decyzji, nie byłoby nielegalne. My mieliśmy przez ostatnich kilka lat do czynienia z uczciwymi praktykami, a mamy w ogóle do czynienia z uczciwymi praktykami, kiedy mamy problemy ze zdrowiem? Mamy? Wreszcie ustęp 7 tego samego artykułu zapewnia ochronę sygnalistów. Francuska ustawa z 2016 i tak dalej definiuje sygnalistę jako osobę, która w dobrej wierze i bez konfliktu interesów ujawnia poważne zagrożenie dla interesu publicznego. Czyli mamy na myśli nie sygnalistów, tylko denuncjatorów, czyli takich, którzy doniosą, że na przykład XY opublikowuje w internecie albo gdzieś tam pewne informacje, które nie są zgodne z ustawą. Zatem to prawo nie będzie skierowane przeciwko nikomu, kto ujawni jakiekolwiek zaniedbanie lub niewłaściwe działania producenta szczepionek lub Agencji Zdrowia Publicznego, które mogłyby stanowić poważne zagrożenie dla społeczeństwa. Bujać to my, ale nie nas, panowie. I tak dalej. Posłuchajcie. Nie chcę już dalej tutaj tego wszystkiego ciągnąć. Zaraz, zobaczmy. Co to za organizacja? Health Feedback to bezstronna organizacja non-profit zajmująca się edukacją naukową. Nasze recenzje pochodzą bezpośrednio od społeczności naukowców posiadających odpowiednią wiedzę specjalistyczną. Staramy się wyjaśniać, czy i dlaczego informacje są zgodne z nauką, a także pomagać czytelnikom wiedzieć, którym wiadomościom można zaufać. Jeśli masz jakieś uwagi lub uważasz, że istnieje ważne twierdzenie lub artykuł, który wymaga sprawdzenia, skontaktuj się z nami. Spadać na drzewo, liście pompować. Redaktor Pablo Ruggieri. Opublikowane 23 lutego 2024 roku. Słuchajcie, kochani, zatrzymuję to udostępnienie. Długo to chyba się toczyło, ale jak widzicie, system nie śpi, system kombinuje jak tylko można. Po co? Żeby tylko dorwać ludzi, którzy chcą być uczciwi, w tym wielu uczciwych lekarzy, bo są przecież tacy, wielu tych, którzy pracują w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej, no ale jakim prawem niejaki Dąbrowski, magister inżynier maszyn rolniczych, zajmuje się leczeniem? Ja miałem takie pytania. Ja mówię, ja nie zajmuję się leczeniem, bo ja nie jestem lekarzem. Ja przede wszystkim dzielę się informacji, jak wspomagać organizm. I też jestem praktykiem tego. Jeżeli chcesz, to podejmiesz decyzję, ja ci wskażę, w jaki sposób może to wspomagać, co ja robiłem, w jaki sposób to robiłem, mogę to wskazać. Natomiast ty, jeżeli zechcesz, to będziesz to robił. Nie ma w tym żadnego niebezpieczeństwa, bo to, co robię, to, co polecam, to jest żywność specjalnego przeznaczenia, żywność funkcjonalna, dożywianie komórkowe i tylko tyle. A ci dranie, którzy produkują produkty do jedzenia nasycone bez umiaru chemii, to co? Oni są w porządku, tak? Ci, którzy karmią nas cukrem, tym narkotykiem najgorszym całego świata, to są w porządku. I ci, którzy okłamują nas na potęgę, którzy nas sprawiają, że Polacy stali się narodem lekomanów, są cacy, wszystko jest w porządku. Tyle na dzisiaj. Jeżeli uznacie, że ta dzisiejsza moja audycja wyjątkowo emocjonalna, u mnie, może u was akurat niekoniecznie, jeżeli uznacie, że ta audycja podoba wam się, że jest uczciwie zrobiona, że dała wam dodatkową wiedzę, również na przyszłość, bo nie wiemy, co będzie nas czekać, ale naszą przyszłość wykuwamy tu i teraz. Jeżeli nie powiemy pewnym sprawom sprzeciw, opór
Brak mojej zgody, nie używajcie słowa nie, brak mojej zgody. Jeżeli teraz tego nie powiemy, jeżeli mentalnie nie przygotujemy się do pewnych rzeczy, to później zrobią z większością z nas to, co chcą. Ale coraz więcej ludzi jest myślących inaczej niż system. Pamiętam na jednej z demonstracji w Warszawie, że tak powiem, szedłem też w tłumie i widziałem na którymś tam piętrze, czwarte czy piąte, nie pamiętam, stał facet w czarnej tej i wyciąga tak do nas te dwa paluchy. No z politowaniem patrzyliśmy na to i sprawa załatwiona. No, miał prawo do tego, żeby ewentualnie mieć inne zdanie, ale po co było to? Myśmy mu nie pokazywali tego. Kochani, na dzisiaj tyle, bo trochę długie. Mówię emocjonalne, ale myślę, że to są wartościowe materiały. Trzeba wiedzieć, co w trawie piszczy. Także więc proszę, suby, lajki, komentarze. Wrzućcie sporo komentarzy. Napiszcie, co o tym sądzicie. Bardzo was proszę. I przesyłajcie te linki do tego artykułu, ale do innych też swoim bliskim, swoim znajomym. Niech oni się dowiadują, co w trawie piszczy. Papatki, najlepszego wam życzę. Do następnego spotkania. Pa.